Dzień dobry. Obok mnie stoi fotel masujący Massaggio Stravagante, a w tym filmie zaprezentuję sposób jego obsługi. Fotel Massaggio Stravagante uruchamiamy za pomocą czerwonego przycisku. Fotel przechodzi do pozycji półleżącej, tutaj też Zero Gravity. W tym momencie mamy możliwość wyboru jednego z programów automatycznych, jest ich dostępnych 7. Wybiorę demo, w międzyczasie fotel zacznie skanować linię kręgosłupa, dostosowywać się do wzrostu, a my możemy spojrzeć na kolejne programy automatyczne. Następny jest to Ache Relief, czyli na obolałe mięśnie, Fatigue Recover na zmęczenie, Comfort, Full Air, masaż poduszkami powietrznymi, Waist Stretch, masaż rozciągający i trochę mocniejszy masaż, program automatyczny Stress Relief. Fotel daje teraz sygnał, że skończył skanowanie, nikogo nie ma na fotelu, więc on domyślną wartość wybrał i uruchomił program automatyczny demo. Na wyświetlaczu pojawiło nam się tutaj manekin, jest zobrazowany, gdzie jest masażer, jaki czas do końca masażu jest, jakie są intensywności, jakie techniki działają w tym momencie, czyli monitor cały czas koresponduje ze wszystkimi przyciskami, które są widoczne na pilocie. Mamy tutaj sekcję w kole. W środku tej sekcji mamy przyciski odpowiadające za ułożenie fotela. Możemy opuścić nogi, możemy podnieść nogi do góry, możemy bardziej do pozycji leżącej Zero Gravity przechodzić płynnie, zatrzymując w dowolnym momencie, lub też wstawać do pozycji siedzącej. Można też wykorzystywać przycisk środkowy odpowiadający za przejście do pozycji 0, czyli każdorazowo wciśnięcie tego przycisku powoduje wybór pozycji Zero Gravity. Obok mamy przycisk odpowiadający za regulację czasu. Używając go możemy zwiększyć o 5 minut czas, który pozostał nam do końca, czyli możemy przedłużać daną sesję masażu. U góry w niebieskim tutaj polu mamy dwa przyciski odpowiadające za regulację maksymalnej wysokości prowadzenia masażu, czyli do jakiego wzrostu, do jakiej wysokości może masażer pracować. Fotel zeskanował to na początku przed masażem, natomiast my możemy ręcznie doregulować tymi przyciskami, które korespondują tutaj z tą skalą, czyli obniżyć trochę zakres masażu tak, aby nie masował nam on głowy, czyli dochodził tylko do szyi i karku. Niżej tutaj w tej żółtej strefie mamy przyciski, o których opowiem podczas technik masażu, już pojedynczych technik masażu. Mamy też tutaj dwa przyciski, pierwszy z nich odpowiada za nawiewy zjonizowanego powietrza, czyli uruchamiamy nim nawiew zjonizowanego powietrza, koresponduje on tutaj z tym miejscem na wyświetlaczu. Pojawiają się dwa kółeczka, które mówią o tym, że jest najwyższa intensywność nawiewów. Można ją zmniejszyć do pierwszego poziomu lub wyłączyć z powrotem, czyli w pętli działają te przyciski, możemy wyłączyć nawiewy zjonizowanego powietrza. Dalej mamy ogrzewanie, czyli heater. Ten przycisk włączając mamy ogrzewanie w oparciu, czyli do 400 stopni Celsjusza, infrared masaż, infrared ogrzewanie będzie działało. Tutaj na wyświetlaczu też widzimy czerwony pasek przy lędźwiach, który właśnie symbolizuje uruchomienie tej funkcji. Trzy przyciski niżej odpowiadają za korespondencję fotela masującego, komunikację fotela masującego z aplikacją mobilną. Jeżeli chcemy zagłębić się w funkcję fotela i samodzielnie sterować wszystkimi jego funkcjami, pomijając automatyczne programy, możemy też zajrzeć do środka, czyli tutaj pod płytką mamy cały panel sterowania manualnymi funkcjami fotela. Idąc od góry mamy tutaj 6 przycisków, pod którymi kryje się 11 technik, czyli pod niektórymi przyciskami mamy różne techniki, rodzaje masażu, czyli idąc po kolei mamy shoulder grasp, czyli masaż tutaj jakby szyi i ramion, mamy dalej ugniatanie, mamy oklepywanie i właśnie w tym oklepywaniu są dwa rodzaje jakby tego ruchu, czyli dwie możliwości, w jakich może masować, oklepywać ten fotel. Dalej mamy ugniatanie z oklepywaniem, shiatsu, który również występuje w dwóch możliwych rodzajach tego ruchu i masaż 3D, czyli masaż, tutaj 4 rodzaje mamy tego masażu, czyli w ramach technologii 3D możemy mieć ugniatanie, oklepywanie,
ugniatanie z oklepywaniem lub shiatsu, wybierając właśnie ten przycisk. Koresponduje to tutaj z tą ikonką, gdzie widać 1, 2, 3 lub 4, czyli poszczególną technikę masażu w ramach technologii 3D. To wszystko są techniki masażu. Jednocześnie je uruchamiając, pojawił się na wyświetlaczu mały manekin z kropką na środku, który symbolizuje masaż punktowy. Masażer teraz nie porusza się ani do góry, ani na dół, jest w miejscu, zastygł w miejscu, w którym go zatrzymaliśmy, jest to w okolicach tutaj lędźwi, pośladków i tutaj on masuje w technice właśnie 3D w trzecim rodzaju i tutaj możemy za pomocą tych strzałek zmieniać pozycję, w której on jest pozostawiony, czyli możemy ten punktowy masaż przenieść na przykład na odcinek piersiowy, na szyję, gdziekolwiek, gdzie odpuścimy przycisk, tam on się zatrzyma, jest teraz w górnych partiach lędźwi i tutaj tą technikę 3D wykorzystuje. Więc to jest masaż punktowy, natomiast nie musimy tylko i wyłącznie w trybie punktowym masować tutaj się za pomocą technik masażu, tylko możemy zmienić, wykorzystując przycisk backstretch, zakres, czyli z punktowego zakresu na małym manekinie pojawia się już taki odcinek od A do B, czyli mamy w tym momencie delikatny ruch troszeczkę do góry, troszeczkę na dół, tak żeby objąć jakiś odcinek kręgosłupa, czy to lędźwie, czy piersiowy odcinek, czy dowolny inny, również sterując tymi strzałkami, czyli podchodząc z tym odcinkiem do góry lub obniżając go w dół. Kolejne użycie przycisku backstretch powoduje zaznaczenie całego zakresu, całej długości pleców i tutaj masażer już pracuje od góry do dołu, do samych pośladków w pełnym zakresie, wykorzystując technikę masażu, którą aktualnie mamy wybraną. Co ważne, w każdej technice masażu możemy regulować szybkość ruchu tej techniki, czyli wybierzmy na przykład ugniatanie, zatrzymajmy ją tutaj punktowo sobie i za pomocą tego przycisku możemy regulować szybkość ugniatania, czyli zwiększamy szybkość ruchu ugniatania tej techniki, czyli regulujemy częstotliwość tego ruchu. Co więcej, w tym fotelu możemy również regulować siłę nacisku tego masażera, czyli możemy regulować, jak intensywnie dociska on ten masażer do mięśni przy kręgosłupie i tu właśnie wracamy do tego żółtego pola, gdzie mamy dwie strzałeczki i tu jest napisane Upper Body Intensity, więc tutaj mamy intensywność tych technik masażu, gdzie możemy ją sobie na przykład zmniejszyć, jeżeli uważamy, że jest to zbyt intensywne dla nas, zbyt intensywny masaż. I to możemy powielić na każdej z tych technik. Co więcej, techniki masażu takie jak shiatsu posiadają jeszcze możliwość regulacji szerokości prowadzenia tego masażu, czyli bliżej linii kręgosłupa lub szerzej oddalając się od niej. Teraz ustawiony jest najszerszy zakres, a tym przyciskiem możemy zwęzić, zawęzić ten ruch bliżej linii kręgosłupa, co jest widoczne tutaj w tej środkowej skali właśnie między intensywnością a szybkością masażu. Tak więc to są techniki masażu, ich intensywności, szybkości, szerokości. Dalej mamy przycisk odpowiadający za masaż rolkami stóp. Koresponduje on z tą ikoną na wyświetlaczu i korzystając z niego możemy zwiększać intensywność rolek masujących, wyłączać je, ponownie włączać i dalej w pętli zwiększać intensywność sobie tego masażu za pomocą rolek masujących na stopy. Kolejny rząd przycisków są to przyciski odpowiadające za poduszki powietrzne. Zaczynając od prawej strony mamy przycisk odpowiadający za poduszki powietrzne przy ramionach i przedramionach. Korespondują z tym tutaj miejscem na wyświetlaczu przy napisie ARM i używając go możemy zmniejszyć intensywność poduszek powietrznych na te ramiona, przedramiona lub wyłączyć w tym momencie w ogóle masaż na tą partię. Masaż wykonywany oczywiście za pomocą poduszek powietrznych. Po lewej stronie tych przycisków znajduje się lower body, więc mamy tutaj do czynienia z masażem, sterowaniem poduszkami powietrznymi w zakresie ud,
lub też łydek i stóp, więc możemy, w tym momencie są zarówno uda, jak i stopy, łydki i stopy włączone. Możemy tym przyciskiem wyłączyć w tym momencie uda, zgasł nam buttocks napis i wtedy mamy tylko i wyłącznie masaż na łydki i stopy, lub też przywrócić uda, a wyłączyć stopy, czyli możemy włączać sobie lub wyłączać te poszczególne partie z masażu poduszkami powietrznymi, a przyciskiem tym tu w środku możemy regulować intensywność tych partii, czyli intensywność nacisku poduszkami powietrznymi. Kolejny przycisk to jest Arthrosis Traction, więc jest to funkcja w tym fotelu, kiedy ją uruchomimy i muszą być tu włączone poduszki powietrzne na całą dolną partię, czyli lower body musi być włączone. Wtedy ją wybierając mamy program, który będzie rozciągał nam tutaj nogi, czyli poprzez ruch podnóżków, który będzie schodził w dół. Nogi będą ciągnięte, delikatnie ściągane w dół i tutaj będzie następowało rozciąganie tych partii mięśni. Więc przeszliśmy przez wszystkie tutaj funkcje manualne fotela masującego i także programy automatyczne. W każdej dowolnej chwili fotel można wyłączyć poprzez czerwony przycisk i tak jak w każdym fotelu, który posiada funkcję pamięci, w tym momencie, kiedy jest memory, napis, możemy wybrać jedną z dwóch pamięci i tutaj pod tą pamięcią zapisać to, co przez ostatni czas działaliśmy, jakie tutaj programy włączaliśmy, jakie techniki masażu wykorzystaliśmy. To można wszystko ostatni ten czas zapisać. Przywracamy fotel do pozycji siedzącej, ponownie wykorzystując czerwony przycisk. Fotel powraca do pozycji siedzącej, przechodzi w stan czuwania. Mam nadzieję, że instruktaż obsługi, który przed chwileczką przeprowadziłem, pomoże w jego obsłudze. Natomiast jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami.